Powodowało to zrozumiałe odruchy niezadowolenia, strajki, które często były z punktu widzenia Solidarności strajkami dzikimi, to znaczy takimi, o których władze Solidarności dowiadywały się ostatnie w ogóle, że gdzieś ktoś strajkuje. Z każdym miesiącem było widać, że coraz trudniej zapanować nad takim ogromnym, wielomilionowym ruchem, gdzie ludzkie postulaty wynikające z tego, że przez dziesiątki lat różne podstawowe potrzeby ludzkie nie były zaspokajane. No co można było powiedzieć tym ludziom, gdy uważali, że w sprawach przeważnie, nie zawsze, ale przeważnie słusznych, chcą przez strajk spowodować polepszenie tego człowieka. Doszło do takich sytuacji, w których władze Solidarności coraz bardziej zaczęły tłumić te strajki, obawiając się tego, że nie zapanują nad sytuacją i że stanie się to dziedziną rozbujałych prowokacji ze strony władzy próbującej ten ruch kompromitować. Takich wypadków było dosyć dużo, takich strajków, co do których jesteśmy przekonani, że ludzie strajkowali oczywiście w dobrej wierze, ale że początkiem tego strajku była prowokacja. No, najdrastyczniejszy przykład to, nie pamiętam jak się nazywała ta kopalnia, gdzie po prostu nieznani sprawcy zagazowali wejście do kopalni przy pomocy gazów bojowych. No, a kopalnia i całe miasto odpowiedziało na to strajkiem. No, to była taka już prymitywna i ostra prowokacja, ale innego rodzaju prowokacji było też co niemiara. Wszystko to miało na celu stworzenie tej sytuacji, która w sposób też naturalny istniała. Trudność zapanowania nad tym, a jeżeli trudność zapanowania, to była obawa, że to wszystko przerodzi się w zupełny chaos. Pamiętam taką sytuację, że na przykład Jacek Kuroń wysłany przez Wałęsę do Żyrardowa, gdzie są duże fabryki włókiennicze, pojechał z zamiarem wytłumaczenia tym działaczom, że strajkować nie można, że nie jest to moment, że utrudniają różnego rodzaju manewry związkowi. Jak zobaczył na własne oczy, w jakich warunkach tam te kobiety pracują, za jaką płacę i w jak okropnych warunkach sanitarnych, higienicznych, bezpieczeństwa pracy i jak niewiele żądają w gruncie rzeczy w stosunku do tej okropnej sytuacji, to zrezygnował z zamiaru wybijania z głowy. Powiedział, nie, nikt, kto ma chociaż odrobinę sumienia, nie może w tej sytuacji powiedzieć ludziom, nie strajkujcie.